Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj zawitaliśmy do takiego opuszczonego domu, którego znaleźliśmy po drodze. Oczywiście nie wziąłem znowu rękawiczek. Nie wiem, gdzie jest ta moja rękawiczka, zostawiłem w samochodzie. Ale możemy... No, tego nie będę otwierał. Taki nakasty. Ale zobacz, jaka tu jest ładna. Tutaj najprawdopodobniej był przedpokój po prostu. Przedpokój. Bardzo ładnie się komponuje tutaj z tym wejściem. Jak zauważycie, tutaj jeszcze jest dzwonek. Takie dwa dzwony tutaj. To było kling klang chyba. Taki to był dzwonek. Taki gdzieś z lat 80. Bardzo ładnie to wygląda naprawdę i te drzwi rozsuwane. No mi się to szalenie podoba. Dobrze, pójdziemy teraz na... O, tutaj już widzę, że wisi lampa. Odpadła po prostu z sufitu. Jak zaobserwujecie, tutaj część była na pranie. Najprawdopodobniej w tej okolicy stał piecyk. Widać, że nie do końca tutaj grasowały jakieś osoby, które miały nieczyste zasady. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy... to jakaś kosiarka jest elektryczna. No, specjalnie tego nie będziemy kręcić. Podejdziemy sobie tutaj. Tu mamy... W sumie nie wiem, co tu mamy. Tam sąsiedzi są, więc ja tam za bardzo nie będę podchodził. Na pewno jest jakiś... Aczkolwiek... czemu nie? Przejdę tak, żeby ty nie naruszyć. Tu przejdziemy sobie. Tu jakieś oleje. Tutaj była kotłownia. Schodziło się na dół. I tutaj w piecu się paliło. I tutaj było takie pomieszczenie, można powiedzieć, no, techniczne. Tu mamy kaganiec od jakiegoś psa. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakieś buty. Oczywiście mnóstwo różnych rzeczy. Wanienka dla dziecka. Trzeba uważać, żeby nie wpaść, wiesz. Czyli tutaj jesteśmy w garażu. Od strony... Tu jest garaż. Przejdziemy sobie tutaj do garażu. Tu różne sprawy garażowe. Jakieś oleje. Akumulatory. Zobaczcie, jak to wygląda. Te drzwi garażowe. I tutaj z tamtego pomieszczenia można było zaglądać w stronę tutaj garażu. To taki garaż i tu chyba był kanał. Kanał, tak, tu mamy kanał. Czyli tak, no, ktoś poważnie się tym zajmował. Ciekawe pajęczyna. Tu mamy jakieś stare łóżko, takie rozkładane, albo nawet dwa łóżka takie połączone. Jakaś stara rozdzielnia, widać, że na siłę również. Dobrze, będziemy szli dalej. Jakiś piecyk widać. Troszkę drewna. Zlew. Nie wiem, czy to nie jest jakaś maść tak zwana końska. Albo i nie. Nie wszystko, co ma namalowane konia, od razu musi być maścią końską. Jest jakaś pomaga, pisze, wiesz, to bardziej tak, żeby dbać o konia. Żeby dbać, czyli czyścić konia po prostu. Dobrze, powolutku będziemy stąd szli. Tu znowu jest takie okno do tego pomieszczenia, które było z piecem. Tak. No, tutaj nie ma aż tak ciekawych rzeczy. Trzeba bardzo uważać, bo nie chcemy jakoś wystraszyć sąsiadów po prostu. Mimo że stary jest to budynek, to nie chciałbym nikogo tutaj przestraszyć.
A tutaj po prostu komórka, w której były różne rzeczy. Jakiś boiler, jak widać. Rozwalone drzwi. Nie będziemy się tutaj ta lampa robi na mnie wrażenie naprawdę. Wisząca. Po prostu odpadło. Tak, wszystko odpadło. Zobaczcie, tam u góry może być niebezpiecznie, ale to na spokojnie będziemy do tego podchodzić. Nie będziemy jakoś się tutaj... Dobra, przejdziemy teraz tutaj do łazienki. Tutaj mamy część jakąś, co to może być? A to jest takie, takie pod schodami po prostu. Troszkę mi się skurzyło. Tu mamy łazienkę. No powiem Wam, że w łazience jest zlew, co prawda nie ma kranu. Tu mamy fajne rzeczy. Niemieckie jakieś, chociaż to jest akurat szampon o podwójnym działaniu. Mamy takie Tamore Fresh. To jest akurat płyn do kąpieli. Tu jeszcze jest właściwie ten eukaliptusowy szampon. Tutaj pianki do golenia najpewniej. Tu mamy bardzo fajny co to właściwie jest. W ogóle podoba mi się, te kafelki mi się podobają. One są bardzo ładne. Mają świetny kolor, naprawdę. Tutaj taka saszetka, prysznic, jakieś ubrania, może potem naniesione. W ogóle niesamowicie gustowne są te kafelki. Naprawdę, to jest bardzo, ale to bardzo ładne. A znowu powiecie, że się jakoś tam rozkoszuje tym wszystkim, ale mamy tutaj boiler, tutaj fajny zestaw taki, no i tu mamy taki grzejnik. Pewnie ktoś się podgrzewał tutaj, dogrzewał właściwie. Dobrze, będziemy szli dalej. Tutaj może do tych pomieszczeń. Tu całkiem możliwe, że była kuchnia. Zobaczcie, jaki fajny żerandol. W oknach mamy jeszcze żaluzje. To jest jakieś takie żaluzje z lat 80. Coś takiego. Przejdziemy sobie tutaj. Jakieś pomieszczenie. Takie pomieszczenie po prostu z stołem. A nie będziemy tam wchodzić. Przejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia. Dom na poły pusty. Aczkolwiek mamy też... Ktoś tu bywał kiedyś, prawda? Myślę, że teraz już rzadko ktoś tutaj bywa. Ale robi to wrażenie. Te okna. Ten kwiatek bardzo ładny na tych oknach. Nieźle to wygląda. Tu na przykład ten żyrandol jest przecudny. Naprawdę on jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny żyrandol. Deska do prasowania. Wersalka. Jakąś poduszką jeszcze. No powiem Wam. Jakieś laćki. Też one są takie troszeczkę, mam wrażenie, jakby były damskie. Tak wyglądają. Zobaczmy sobie tutaj. No tu jakieś torby. Przejdziemy sobie dalej. Będziemy szli na górę. Wow. No,
Tutaj ten pokój na lewo. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na podłogę, żeby nic się tu nie zarwać, więc stawiam tak delikatnie nogi, ale zobaczcie, jaki znowu kolejny piękny żyrandol i piękny obraz. Stanę sobie tak. Tutaj nad tym obrazem widzicie piękny kinkiet. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest naprawdę bardzo ładne. Naprawdę bardzo ładny obraz. Może go nakręcę tak bez światła. Widzicie? Jak piękny. Tutaj zapalali światło, włączali. Tu mamy kolejny obrazek takiego Jezusa. Tak to wygląda w każdym razie. Zobaczcie sobie, jak ładnie wygląda. Troszkę ręka mi się trzęsie. Piękny wałek. Bardzo ładne rzeczy. O, tutaj piękna lampa z niesamowitym. A, tutaj jakieś. A, to są pomieszczenia takie strychowe. Dużo tego tutaj jest, ale dużo też jest zniszczonych rzeczy przez zwierzęta. Bardzo ładnie to wygląda. No jest to ciekawe po prostu. Abażur, właśnie, szukałem tego słowa. Przepiękny abażur. Naprawdę bardzo ładny abażur. Jakiś kabel prądowy, no ale przypuszczam, że prąd już tutaj nie jest powyłączany. Wiesz co, powiem Ci, że ciekawe, że trzeba bardzo uważać na podłogę. Jest słaby. Bo jest bardzo, bardzo słabiutka. O, tutaj jest taki jasny pokój. Oczywiście mebel, wszystko jest pozabierane. Ze smakiem są te kinkiety tutaj poustawiane. Tutaj pewnie wychodziło się tam na balkon. Ładny jest ten kinkiet. Tutaj tak zerknę, ale nie będziemy zbliżać się do okien, ponieważ nie chciałbym być tutaj widziany przez sąsiadów. Wystarczy, że szaleją tutaj psy. Z tej strony też mamy takie pomieszczenie strychowe, w którym mamy różne tam rzeczy. Ja boję się tam wchodzić, żeby niczego tutaj nie... Wow! Zobaczmy tutaj, żeby nie wpaść nigdzie. Ale tutaj jest super radio. Zobaczcie. Unitra. Widzicie, jak ładna Unitra? Unitra Dior. Naprawdę kawał historii. Pięknie wygląda ta Unitra. Dużo rzeczy tutaj na strych zostało wyniesionych. Wszystkie te półki. Tu jest jakieś książki są. Tamte pokoje jakby są opróżnione, wyczyszczone. No a tutaj mamy różne rzeczy, które nas po prostu interesują. Cały czas patrzę, żeby nigdzie nie wpaść. Tam jakieś rzeczy związane ze szyciem. Tu jakieś drzwi do szafy. No takie pomieszczenia po prostu strychowe. Jeszcze jakieś szmatki wiszą. Tam już nie będę się zagłębiał. Aczkolwiek tam jest jakiś fajny obraz. Chyba mimo wszystko tam pójdę.
jest pełno różnych obrazków. Co prawda trzeba uważać na podłogę. Ale zobaczcie tutaj. Jakie obrazki. Widzicie? Ale nie będziemy tego wyciągać, bo możemy sobie krzywdę zrobić. Wow! Dyplom. Dyplom. Widzicie? Na 6. przodownika w 6. grupie lotniczej Kuźnia. No właśnie. To będę musiał wykasować. Ale to są za wybitne osiągnięcia w hodowli gołębi. Tu dużo jest tych obrazków związanych z gołębiami. Naprawdę tego jest tu sporo. To jest akurat tylko ramka. Jest kolejny dyplom i kolejny dyplom. Tutaj nawet widzę, że słucham? Dlatego to jest takiego gołębiorza, można powiedzieć. Oj, to jest po prostu płytka. Słucham? Tak. Tu jest znowu takie coś. I tu mamy, ale już taki brudny, nie będę go przecierał. Jakiś święty obraz, czy religijny, w zależności jak kto tam to odczuwa. Dobra, powolutku będę wychodził stąd. Jest tu bardzo, bardzo niebezpiecznie, ponieważ mam wrażenie, że to w tym miejscu akurat był problem z tą podłogą. Wiesz co? Fajne tam są rzeczy. Tam jest radio na przykład. Tutaj są z kolei te klatki na gołębie, wiesz? Zaraz tam zobaczę. A tutaj mamy kolejny bardzo fajny obrazek matki z dzieckiem. O, tak go pokażę, żeby go ładnie wam wyeksponować. Tak. W ogóle bardzo ładnie to wygląda. A tu te klatki były, tu gdzie zaglądałem. Ale faktycznie, no tak. Tamte klatki. To staram się tam wejść, aczkolwiek tu jest naprawdę bardzo kiepsko. Piękny abażur. Dużo jakichś lin, pewnie pomocnych. Zobaczcie tutaj. A, i tam były gołębie po prostu hodowane. Tak nieciekawy zapach. Spróbuję się tam przedrzeć. Aha, no tak. Tutaj są klatki z gołębiami. Zresztą czuję zapach gołębi. Więc one musiały być tutaj hodowane. Te gołębie. Dobrze, powolutku będziemy się stąd wycofywać. Stąd chyba te pióra na podłodze. Miałoby to sens. Dobrze. Pięknie to wszystko wygląda, naprawdę. Olu. Tutaj jest po prawej stronie, wiesz? Tam nie, tam tylko te... Tylko jaż. To jest mnóstwo fajnych obrazów. To są dyplomy po prostu. Nie, tutaj. Aha. To są dyplomy, wiesz? No. No poczekaj, bo tutaj jest dużo fajnych obrazów. Ktoś był utytułowanym gołębiorzem. No. Jakiś taki religijny obraz, nie? Jest, ja go nakręciłem, ale on jest bardzo brudny, więc nie chciałem go jakoś tam oczyszczać. W każdym razie zwróciło na mnie uwagę te radio, no ale przede wszystkim te dyplomy, które będziemy musieli oczywiście wykasować
Jakbyś mi powiedziała tylko, jeżeli dasz radę, z którego roku są te dyplomy? Ten jest 1000... Poczekaj, zamazane są też, wiesz? W lotach konkretnych gołębi młodych. 1965. Wow. To niesamowite. A teraz zauważyłem, że tutaj na tych deskach też jest wałek. Czyli nawet na strychu albo w jakimś pomieszczeniu, gdzie gołębie również były hodowane, bo po tamtej stronie były gołębie. 62, 65, czyli lata 60. Czyli Tutaj gołębiarz miał swoje lata sukcesów. no, powiem Ci, to kawał historii tak naprawdę. Kawał historii. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Powolutku będziemy musieli się stąd wynosić. Nie świeć po oczach. Jasne. Ola jeszcze zrobi zdjęcie temu radiu. No tak. Powiem Wam, że to jest dosyć duży dom, w którym był balkon, w którym najprawdopodobniej były dwie sypialnie, w którym były bezpośrednio przejścia do miejsc, w których można było, czy nawet hodowano gołębie. No jest to typowy śląski dom. Aczkolwiek zdradzę Wam, że wcale na Śląsku nie jest. Śląsko-polski. Też Śląsk. No tak, ale powiedzmy, że nie jest na... Jak to się mówi? No i bardzo ładne kafelki na podłodze. Moja koleżanka miała takie w łazience na ścianie. Tak? No nic. Idziemy. Idziemy. Pójdę pierwszy, skarbie, żeby Ci tutaj nie ten... To jest wszystko tutaj bardzo, bardzo niebezpieczne. Trzeba bardzo delikatnie iść. Na mnie bardzo te wrażenie robią te drzwi. One są tak rozsuwane. I tak naprawdę wchodząc tamtędy mogło być otwarte, a tutaj na oścież otwarte, prawda? I to wyglądało jak w takim pałacu, można powiedzieć. Tam u góry jest na drzwiach tabliczka, tak jakby... U góry? Tutaj, tak, na tych tutaj drzwiach jest tabliczka, tylko zamalowana. Zamalowane. Jakby nazwisko, wiesz, było. Czy jakby ktoś inny mieszkał u góry też? No, tak to wygląda. Wiesz co, no możliwe. Dużo jest kabli w każdym razie tutaj. Bardzo ładny jest też... O, tutaj jest jamnik, tak zwany magnetofon jeszcze. Zobaczmy. Co prawda już bardzo zdewastowany. Ale nadal można zobaczyć budowę tego magnetofonu. Teoretycznie 50-watowy, jak tutaj widzicie. Elta. Nie znam tego radia, ale właśnie tu są rękawiczki. Ja dzisiaj niestety nie wziąłem rękawiczek, no trudno. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Właśnie, jak robiłam zdjęcia, czekałam na ten moment wiatru, to akurat nie było, wiesz? Ładna klamka. Weź zobacz tą klamkę wyjściową kolejną. No, powiem Ci, że klamka w ogóle jest to zrobione z gustem. Ponieważ same te drzwi, ja wiem, że to jest budowa, ktoś to wybudował w ten sposób, ale zobacz sobie na tą lampę tutaj, na Wiesz, ten klosz. Tak jak mówisz, się otwierało. No i latem na przykład mogło być otwarte cały czas latem, tak? Zastanawia mnie tylko brak poręczy. Wiesz co, ja myślę, że to może była, chociaż no nie była, ma w ogóle śladu. ponieważ może tak po prostu mieli. Może nie było problemu na przykład z dziećmi, nie mieli dużo dzieci tutaj może, wiesz? Przynajmniej jakąś kratkę bym taką tutaj zrobiła. Na pewno tutaj mamy jakieś zwierzę, które się tutaj wydrapywało i ześlizgiwało, widzisz? No. I to jest kot może? Może być, bo śmierdzi kota, wiesz? Troszkę tak, nie? No. Patrz.
chcę zrobić zdjęcie tej gardiny, to prawie nie wieje. O, To taka boazeria. Bardzo ładny jest te krzesło. To takie lata 70., tak? tak, myśmy też takie mieli. Nawet bardzo podobne. Ja mam wrażenie, że chyba moja babcia takie miała. Ja takich już nie miałem, ale też jakby dom był budowany o wiele później, tak? Znaczy budowany dom. Wychodzimy jeszcze tutaj zamykamy oczywiście dom, mimo że był otwarty, ale my zamkniemy. Te psy się chyba denerwują na nas, co? Myślę, że tak, dlatego Może wyłącz tą lampę, bo się widać. teraz tak myślisz? Zamierzone. A zobaczcie tutaj taki pojemnik na sól. Widzicie jaki ładny? Słuchajcie, dzisiaj zwiedziliśmy dom gołębiorza, po prostu dom gołębiorza Pod piękną wierzbą. wierzbą. Piękna wierzba, to jest Gigantyczna wierzba płacząca. Tak. Mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które tutaj się wydarzyły, nie zbierały nikogo na płacz i byli tutaj szczęśliwe osoby mieszkały. Bardzo dziękuję, że z nami dzisiaj byliście. Pan nam się strasznie Myślę, przygląda. że Czemu mówisz, wam się czemu mówisz do kamery? czemu mówię do kamery, ale no troszkę to się, no jak to się mówi, Głupio, nie? trochę głupio, bo Pan na nas cały czas patrzy. No wiadomo, że my kończymy, to jesteśmy teraz tacy rozbuchani, ale no chyba za chwilę będzie Weźcie trochę jakiś na przypał. przypale. Dobra, będziemy kończyć. Dobra, będziemy kończyć. Słuchajcie, dzięki bardzo, że byliście z nami. Kończymy. Hej. Trzymajcie się, cześć.